Dzień dobry, witam Was, kochani. Dawno mnie tu nie było, no ale wracam ponownie z nowym tematem. Wszystkie filmy, które tutaj nagrywam do Was, są moimi własnymi takimi i wglądami, ale też doświadczeniami i rzeczami, z którymi ja sama się chcę uporać, z którymi które ja chcę przepracować i które widzę, że są destrukcyjne w naszym życiu, są ciężkie. Jakby ja jestem tą osobą, która właśnie poszukuje i próbuje to wszystko jakoś odnaleźć, aby oczyścić się tutaj trochę, wyrównać energię, aby w jakiś sposób połączyć się ze swoim ciałem i tymi wszystkimi sposobami właśnie dojść do tego, czym potem chcę się dzielić, co przetransformuję najpierw w sobie, zrozumiem, chociaż na poziomie intelektualnym, bo według doświadczeń to nie zawsze jest tak po prostu łatwo, ale w momencie, kiedy już to przerobię, to o wiele łatwiej jest mi potem też tym się dzielić. I dzisiaj do Was przychodzę z takim tematem i jeszcze proszę, cudownie będzie, jak będziecie subskrybować mój kanał, dodawać komentarze. Fajnie będzie, jak będziecie się dzielić w jakiś sposób tym, co Wy czujecie, jak myślicie, abym mogła w jakiś sposób też inspirować się waszymi rzeczami, a może i więcej tworzyć takich treści, które będą Wam potrzebne. Zatem zapraszam. O, tyle. I tak, dzisiaj przychodzę z takim tematem, który myślę jest też bardzo ważny w naszym życiu i wiele osób się z tym wszystkim spotyka i próbuje się w jakiś sposób uporać, zwłaszcza osoby, które są po takich zimnych trochę domach, gdzie zabrakło tej miłości, czułości, ale też niespecjalnie, po prostu tak się wydarzyło, tak potoczyły się nasze losy. W taki sposób też wybrała dusza naszą drogę, nasze życie, abyśmy mogli doświadczać, a potem odnaleźć to wszystko i żyć trochę spokojniej i świadomiej z tym, co przerobiliśmy, zrozumieć to, co przerobiliśmy i wejść na taką drogę takiego naprawdę świadomego rozwoju, tej takiej duchowości, którą my czujemy w sobie, w naszym ciele, w naszym sercu. Zatem ten temat to jest właśnie, dlaczego my uciekamy, wyprowadzamy się, kiedy jesteśmy w konflikcie, w relacji, ale też tutaj chciałabym poruszyć kilka wątków właśnie odnośnie naszego rozwoju całego, naszej duszy, tego dysfunkcyjnego domu i to wszystko tak będę starała się połączyć. Oczywiście będzie prowadzić mnie to wnętrze, bo ja się nigdy nie przygotowuję do tych moich filmów i zawsze to płynie z serca i według doświadczeń. I według tego, co czuję i intuicyjnie, co może być Wam też potrzebne. No i dlaczego właśnie my w relacji często w konflikcie pakujemy się i wychodzimy? Dlaczego każdą sytuację taką trudną czasem, taką bolesną dla nas kończymy często konfliktem, jakby ciągniemy na swoją stronę, jakby próbujemy przekonać też tą drugą osobę, albo wyrzucamy na tą drugą osobę swoje emocje, co potem obrażamy, wyzywamy w jakiś sposób, wyrzucamy tą swoją frustrację, tą złość i agresję. Ostatecznie kończy się to silnymi emocjami, konfliktem i wychodzimy. Zobaczcie. Po pierwsze wychodzimy i ostatnio właśnie też tak sobie zaczęłam uświadamiać taką rzecz, czy my naprawdę czujemy się odrzuceni albo boimy się tego odrzucenia, o czym też jest bardzo często właśnie gdzieś w internecie na ten temat, że dobra, boję się, że mój partner mnie odrzuci i pierwsza wyprowadzam. Ja znalazłam trochę więcej, myślę, takich powodów, z jakich my tak naprawdę czasem wychodzimy i już nie mamy sił. Właśnie,
My czasem nie mamy siły już. My czasem nie mamy siły już argumentować. My czasem mamy dość, że my coś mówimy, a ta osoba w jakiś sposób nie słyszy nas, nie rozumie. Czasem z tego bólu my wolimy odpuścić i wyjść. Czasem z tego ciągłego powtarzania się tych konfliktów my czasem wolimy spakować się i wyjść, bo my chcemy już odpocząć od tych wszystkich konfliktów. Bo kiedy byliśmy sami, jeszcze nie byliśmy w relacji, to my po prostu mogliśmy w jakiś sposób rozwijać się, jechać tu, jechać tam, robić to, robić tamto i nikt tak naprawdę w jakiś sposób nie powodował jakichś sytuacji, które nas bolą, z którymi my sobie nie radzimy, które my musimy zaakceptować. No właśnie kolejna rzecz. My nie potrafimy zaakceptować tej drugiej osoby. My nie słyszymy tej drugiej osoby, nie widzimy jego uczuć i emocji, albo jej, tylko widzimy swój ból, a ten ból jest przerażający w środku. Te silne emocje są tak mocne, że my wolimy spakować się i wyjść, bo to jest dla nas trudne, bo przepracowanie czasem tego wydaje się nam niemożliwe, nie do przejścia, a czasem ta niechęć do poszukiwania tego, jak zrobić, aby nie wyprowadzić się, jak zrobić, aby wejść w siebie i tam popatrzeć, co tam jest do uleczenia, do uzdrowienia i z tym popracować. My czasem nie chcemy tam wejść. I łatwiej jest dla nas spakować się i wyjść. Łatwiej też dla nas jest wykrzyczeć, co mnie boli, czego nie chcę, co masz, co ty. Łatwiej nam jest obrazić, a czasem po tym, że wyrzucimy ten cały syf, to obrażenie, to zamknięcie i to powiedzenie sobie, nie, już dość, ja już nie chcę. I czasem to obrażenie jest tak mocne, to zranienie drugiej osoby jest tak mocne, że my wolimy już wyjść, żeby nie usłyszeć tego, co my czasem, do czego my doprowadzamy w jakiś sposób. Jak my robimy, że ta osoba po prostu czuje się zraniona i trochę przerasta nas to, co my zrobiliśmy w jakiś sposób, jak my postąpiliśmy. I czasem wolimy wyjść. I z tego dystansu dopiero widzimy, nie? No właśnie. I to zamknięcie się i wyjście i wyprowadzenie się często daje nam taki szerszy wgląd i my mamy możliwość zobaczyć, jak postąpiliśmy, jak postępuje też ta druga osoba i z tego dystansu często może być tak, że mamy możliwość zobaczyć, co jeszcze ja mam jakby do uleczenia w sobie, ale już też z tego dystansu czasem, nawet jak już się wyprowadzimy, mamy możliwość zobaczyć też, co druga osoba. I z czasem możemy zobaczyć, co ja i ta osoba, ten partner, co on tam też ma do uleczenia. Z dystansu możemy zobaczyć. I czasem jest tak, że ta wyprowadzka też ma nam dać jakąś ochronę. Chronimy się przed przyjęciem tej drugiej osoby takiej, jaką ona jest. Czasem jest to dla nas za ciężkie i za trudne. To nowe przerasta nas. Jest czasem tego tak dużo,
że my mówimy nie, już dość, ja już nie chcę tego, ja już nie chcę tego dojrzewania, ja już nie chcę tego dorastania, ja już nie chcę tego świadomego rozwoju, bo to już tego za dużo, ja muszę sobie zrobić przerwę albo po prostu wyjść. My nie umiemy świadomie się rozwijać w relacji, ale są osoby, które pochodzą właśnie z tych dysfunkcyjnych domów. Czasem jedyną możliwością jest ucieczka, czasem jedyną szansą, żeby przeżyć kolejny dzień, jest wyjście i ucieczka właśnie. I danie sobie takiej przestrzeni dla siebie tylko. Bo w innym przypadku te emocje by nas rozwaliły wewnątrz. My byśmy sobie z nimi nie poradzili w ogóle. I ten świadomy właśnie rozwój, choć bardzo chcemy prowadzić te relacje, w których jest to ciepło i zrozumienie, to jeszcze musi się tyle rzeczy wydarzyć, żeby do tego doszło. Muszą przyjść konflikty, w których ja poczuję, że jestem już zmęczona tym. Musi przyjść wiele trudnych czasem zranień, słów, w których nie tylko w jakiś sposób powiem dość, już nie chcę powodować tych konfliktów, tych kłótni, a wyjść i samemu popracować, a wyjść, pobyć samemu, nie konfliktować, tylko zostawić to wszystko, co partner robi, jaki jest, zostawić to i zająć się sobą. Czasem musimy dostać tyle po dupie, żeby dopiero to sobie uświadomić, że nie, dość, co ja sobie robię, dlaczego ja ciągle niszczę moje ciało poprzez właśnie wewnętrzny ten konflikt, poprzez wyprowadzanie. Jakby ja sama albo sam chcę siebie ranić poprzez to wyjście. No bo kiedy wychodzisz i zamykasz drzwi i pakujesz się, to po pierwsze terroryzujesz też w jakiś sposób tą osobę, manipulujesz nią, żeby ona w jakiś sposób też zaczęła cię prosić, błagać, zostań, aby podbić trochę swoją samoocenę, że jestem ważny, jestem ważna. Jakby chcemy tego zauważenia z tej drugiej strony, że pokaż mi, że mnie kochasz. Pokaż mi, że mnie rozumiesz. Pokaż mi, że jestem dla ciebie ważny, ważna. Ale też w jakiś sposób my chcemy, aby ta druga osoba, ten partner, pomyślał nad czymś, nie? Chcemy coś od tego partnera jakby dostać. Jakąś zmianę często dostać, nie? Czyli nie pasuje mi to w jakiś sposób, że nie dba o mnie, że w jakiś sposób zajmuje się tylko sobą, że poświęca dużo czasu na coś, zabiera jego atencję, jakby nie ma tam balansu jakiegoś takiego, gdzie możecie spotkać się w tej relacji na przykład. Nie ma ciepłej rozmowy, jest od razu napięta atmosfera, kiedy podejmujecie trudne tematy, albo partner ucieka i nie chce rozmawiać, nie chce się w jakiś sposób dać swojego też czasu, jakby obecności, nie? I zwykle myślę, to tutaj dotyczy mężczyzn, ale niekoniecznie. No bo my kobiety jednak raczej chcemy rozmawiać, nie? Mężczyzna chce trochę świętego takiego spokoju, jakby nie chce. I czasem, kiedy jesteśmy na początku tej relacji, wiele rzeczy musi się poustawiać, poukładać, ale niekoniecznie na początku. Czasem przychodzi jakiś taki etap w waszym życiu, że zaczyna się robić gorąco, bo pewne rzeczy muszą się przepracować i poustawiać na nowo, nie? To może być tak, że ta druga osoba nie zawsze będzie gotowa na te rozmowy. My będziemy chcieć, ta druga osoba nie, będzie chciała uciekać i tak gdzieś będziemy się w tym wszystkim mijać.
I poprzez wyjście, bo już tyle razy próbowaliśmy, staraliśmy się, żeby mówiliśmy, co nam nie pasuje, jakby ten partner nie słyszy nas. I czasem to spakowanie się i wyjście, mamy taką nadzieję, że ta osoba wreszcie zrozumie, że ten dystans może pozwolić na to, aby nas zbliżyć do siebie, aby on pewne rzeczy zobaczył albo ona i zrozumiał, że potrzebuję Ciebie, nie? Potrzebuję, jesteś dla mnie ważny. Niestety też w tym wyjściu całym, to jest troszkę taka ucieczka przed taką odpowiedzialnością, przed wzięciem takiej odpowiedzialności za moje zachowanie, za moje czyny, niechęć do pracy wewnętrznej, do jakiejś wewnętrznej zmiany, do wejścia w takie życie dorosłe. Właśnie wchodzimy często w tą rolę dziecka, czyli wolę wyjść i zamknąć i uciec i sobie żyć samemu gdzieś w swoim świecie, niż rozwiązać dany problem, nie? My nie chcemy rozwiązywać tych problemów, bo to wiąże się z rozmową, z czasem napiętą i czasem jakąś kłótnią. To wiąże się z jakimiś decyzjami, z postawieniem jakichś granic, powiedzeniem też, jak chcę, czego chcę i zaakceptowaniem pewnych rzeczy, a to jest trudne. No jest to trudne, niestety. I czasem właśnie my boimy się tej dorosłości. Boimy się przepracować pewne trudne rzeczy i wolimy się rozstać. Przegadać pewne rzeczy i wolimy wyjść. Jakby te trudne tematy są czasem dla nas za ciężkie. I te trudne tematy nie byłyby ciężkie, gdybyśmy my w dzieciństwie też byli usłyszani i zrozumiani. I gdybyśmy byli ukochani, przytulani, gdyby dawano nam przestrzeń do wyrażania się, do mówienia, czego chcemy, gdybyśmy się nie musieli bać swoich rodziców, słuchać ich ciągle, tylko po prostu też podążać za swoim etapem życia i rozwoju, albo być dorosłym już właśnie, będąc dzieckiem, opiekować się tylko sobą, cieszyć się życiem młodzieńczym, nastoletnim, przeżywać jakby w zgodzie ten cały proces, który w nas zachodzi. Gdyby nie chciano nas ciągle zmieniać, wsadzać w jakieś ramy, robić tak, jak rodzice chcą, to i my byśmy z przyjemnością i chętnie podchodzili do takich wyzwań, do rzeczy, które są w relacji czasem wymagane, żeby je poustawić, byśmy z większą odwagą do tego wchodzili, z większą chęcią, z większym spokojem, bez tych emocji, bez ranienia siebie. A my, kiedy wychodzimy i zamykamy za sobą drzwi, to my też ranimy siebie, bo my chcemy być w tej relacji, ale my nie umiemy. Nie umiemy, bo jest tam silny ból. Te emocje są tak silne, że tylko wyjście daje ukojenie i ulgę przynosi. I no właśnie. I no niestety taka świadoma praca ze sobą, Twoja i Twojego partnera, może doprowadzić do tego, że przestaniecie się wyprowadzać. Bo wyprowadzamy się tylko dlatego, że nie umiemy inaczej. Oczywiście też boimy się odrzucenia w jakiś sposób. Ale tam jest o wiele więcej rzeczy. Tam jest często egoizm jakiś, tam jest chęć wymuszenia też. Tam jest chęć zmiany drugiej osoby, tam jest też chęć odpoczynku, tam jest chęć pobycia tylko ze sobą, bo czasem w relacji nie mamy tej przestrzeni do tego. A potem mija ten czas i chcemy wracać. Czyli zobaczcie, czasem trzeba się nauczyć
dawać sobie przestrzeń, rozładowywać napięcie i emocje, rozmawiać, pozwolić sobie na to, żeby usłyszeć te trudne problemy jakieś w naszych relacjach, jakieś tematy, które trzeba przejść, które trzeba poustawiać, te granice uszanować, nie? To jest ta właśnie dorosłość, wchodzenie w ten etap dorosłego życia, z tej potraumatyzowanej przeszłości trochę, tej takiej trudnej, w której nie umieliśmy tego robić, nikt nas nie nauczył, ale też i obserwowaliśmy naszych rodziców i niestety oni, czy tam opiekunów, i oni też sobie z tym wszystkim nie radzili. Teraz my nie wiemy, jak trochę we mgle takie dzieci, idziemy po omacku, jak tu z tego wyjść, jak sobie z tym poradzić, jak żyć w ogóle, kiedy to wszystko tak boli, kiedy mi ciągle nie wychodzi właśnie. No właśnie, kolejna rzecz, że kiedy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty próbujemy i nie wychodzi, no bo nie wychodzi, bo partner też nie wie, co się dzieje, nie umie, również został poraniony, również pochodzi z dysfunkcyjnego domu, ciężkiego, trudnego. Ty również. Jakby odpuszczamy i mówimy, kurde, no jeszcze zwalanie winy na partnera, dobra, on nic nie zrobił, on nie dam rady z nim, on już jest za ciężki, nie przejdę tego, on nic nie rozumie. I no co jest najlepszym rozwiązaniem wtedy? No rozstanie, no bo przecież jeśli on się nie zmieni i ja też nie, no to co? Teraz trzeba się rozstać. Lepiej się rozstać, bo to będzie łatwiejsze i z kolejnym partnerem będzie łatwiej. Może i będzie, ale to rozstanie na pewno wiele Ciebie nauczy, żeby dojść do tego, czego chcesz, więc będzie bolesne. I na pewno w jakiś sposób będzie dać Ci jakiś taki większy wgląd w siebie i czasem przetransformuje to, co Ciebie boli wewnątrz, nie? To, co jest dla Ciebie trudne, bo będziesz znowu sama po tym rozstaniu, po tym wyjściu, po tym zamknięciu, bo czasem może już nie będzie powrotu, nie? I ostatecznie pobędziesz znowu jakiś czas samej i nagle może zrozumiesz, nie? Że pewne rzeczy już nie chcesz już ich powtarzać, bo to rozstanie ostatecznie Cię bardzo zabolało. No właśnie, więc to zamknięcie i rozstanie też może prowadzić do takiego definitywnego końca, nie? I zrozumienia pewnych rzeczy, że kurczę, no to źle zrobiłam, tamto źle zrobiłam, to powtarzałam, to ciągle wychodziło, tu gdzieś nie chciałam rozmawiać, tu za dużo powiedziałam, tu zraniłam i ten taki właśnie koniec może bardzo dużo nam uświadomić i wewnętrznie zapisać w naszym ciele jakąś poprawę i zmianę i przetransformowanie tych traum, przerobienie ich ostatecznie, aby później wejść z tym nowym człowiekiem w relację, w której jest o wiele więcej tego spokoju, już nie ma tych wyprowadzek i tych takich właśnie silnych emocji, no bo właśnie, bo zobaczcie, co my też chcemy. My w jakiś sposób poprzez to wyprowadzanie się i zostawianie partnera powodujemy jakieś takie silne emocje w nas, nie? Jakby kontynuujemy coś z przeszłości jakby, bo to się powtarza zwykle, nie? Dlaczego inni ludzie po prostu w konflikcie nie muszą się wyprowadzać? Idą, pobędą sami chwilę, wracają, chodź porozmawiamy. I ta druga osoba, okej, chodź porozmawiamy, przepraszam. I nie potrzebują takich wysokich kłótni, jakichś takich wysokich emocji, silnych, negatywnych, obrażania, ciągłych awantur, ciągłego niepokoju. A są osoby, które tego potrzebują. Zobaczcie, potrzebujemy tego często, żeby siebie cały czas ranić, żeby siebie krzywdzić. Bo jak siebie krzywdzimy, to powtarzamy cały czas ten schemat. Często z naszego domu, w którym byliśmy krzywdzeni, których doświadczaliśmy aż do samego końca. Jechano po nas
niszczono nas gdzieś wewnętrznie, obrażano, jakby schodzono do takiego poziomu, w którym my byliśmy zmasakrowani emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. I my to powtarzamy w naszych relacjach. Albo my stajemy się ofiarą, czyli wyprowadzamy się, żeby trochę się poczuć takim, no on mnie skrzywdził, on to zrobił, tylko że my też wywołaliśmy w jakiś sposób te silne emocje, to my wywołaliśmy coś, co potem ma się powtórzyć i mamy się poczuć jak ofiary, ale też stajemy się katami takimi, nie? Czyli osobami, które krzywdzą drugą osobę, bo nas też krzywdzono, bo nas też raniono, bo właśnie nie ma tej granicy takiej stop, już tego nie powtarzam, nie będę jechał po partnerze w taki sposób, żeby go zranić i skrzywdzić, tylko zrobię tak, że kiedy on mówi nie, dość, albo czuję, że narasta we mnie, wychodzę, daję sobie przestrzeń i czas, idę do przyrody, idę poćwiczyć, pobiegać, aby rozładować to napięcie, wyrzucić z siebie to wszystko. I wtedy mamy możliwość, choć wiem, że to trudne, ale mamy możliwość dzięki temu już nie schodzić do tego poziomu, kiedy byliśmy dziećmi, do tego niskiego poziomu, gdzie po prostu zmasakrowano nas emocjonalnie, psychicznie i fizycznie do samego końca. Więc zobaczcie, my powtarzamy, no i kiedy my tak zmasakrujemy tą drugą osobę, ona potem nas, potem my się wyprowadzamy, czujemy się jako ofiary, on mnie skrzywdził, ona mnie skrzywdziła, on powiedział to, ona powiedziała tamto, a tak naprawdę tam jest kocioł ogromny, silnych emocji, traum, nieprzepracowanych rzeczy, niezrozumianych rzeczy w nas, które niestety nas terroryzują w środku i my sobie z nimi kompletnie nie radzimy. Nie radzimy sobie z sobą i wolimy wyjść. No właśnie, i odzywa się znowu taka dziecięca gdzieś ta rana, gdzieś ta rana z przeszłości, która jest jeszcze nieuleczona i się sączy. Często w ogóle krzyk i konflikty już mówią nam o tym, jak jesteśmy niespokojni w środku, jak my nie umiemy sobie radzić ze swoimi emocjami, jak my musimy wyrzucić na zewnątrz, postawić na swoim, albo jak często czujemy się atakowani, krytykowani poprzez to, że czegoś nie chcemy, albo na coś czegoś nie chcemy w relacji, albo na coś na przykład nie pozwalamy, bo czujemy się z tym źle. Jak często na przykład partner odbiera to jako krytykę, nie? Albo w jakiś sposób jak partner odbiera to jako taki egoizm się w nim odzywa, że no nie będzie mną mówił, zarządzał, nie będzie już więcej mnie przekraczał. A my po prostu nie chcemy się często zgodzić z tym, bo trzymamy tych swoich granic. Nie pozwolę, żeby mnie przekroczono. Więc nie zrobię tak, jak on chce, bo jak zrobię tak, jak on chce, to znaczy, że przekroczę te granice i znowu będę robić tak, jak on chce, ale kiedy wrócimy do przeszłości, to znowu będę robić tak, jak matka i ojciec chciał. Choć ja chciałam inaczej, choć ja chciałem inaczej, choć ja chciałam iść swoją drogą. No i szukamy też często w tym wszystkim tej autonomii, tego wyrażania siebie w taki sposób, jak ja chcę. I krzyk, trzymanie po swojej stronie, przekonywanie drugiej osoby do swoich racji, wyrzucanie tego bólu na zewnątrz właśnie często prowadzi do silnych konfliktów, w których przekraczamy siebie, przekraczamy granice, których w ogóle nie mamy, albo w ogóle nie chcemy ich mieć, no bo jakie my mamy mieć granice, jak to ktoś nas cały czas w naszym dziecięcym życiu przekraczał. My nie znamy ich, my musimy się na nowo ich nauczyć. Kiedy mi jest źle, kiedy mi jest trudno, kiedy partner mnie rani. Też nie wiemy czasem, co zrobić. Kiedy on mnie rani, co mam zrobić? No lepiej wyjść, spakować się. Co mam zrobić, kiedy mnie obraża? Co mam zrobić, kiedy robi rzeczy, które mi się nie podobają?
jak mam postąpić, jak rozmawiać. No właśnie i dochodzimy do tego jak, dlaczego i czasem nie umiemy znaleźć odpowiedzi na to wszystko i lepiej się wyprowadzić. Czasem jest dla nas za trudne to wszystko przejść, przepracować. Czasem dla nas jest w ogóle za trudno przeżyć pewne rzeczy, bo one są ciężkie. Bo emocje są dla nas ciężkie, my nie mamy na to siły. Ale to są tylko osoby, które naprawdę przeszły wiele w życiu. I kochani, to jest właśnie to. Popatrzcie na to wszystko z tej strony. Dlaczego uciekamy? I trzeba sobie uświadomić, że trzeba w tym wszystkim, jeśli chcesz mieć spokojne życie, nauczyć się inaczej rozwiązywać to. Jak najspokojniej w danym momencie. To się nie będzie działo od razu, ale pomalutku, nie? Oczywiście relacje z dnia na dzień też się nie kończą. One poczasem trwają rok, 2, 3, 4, 5 lat, ale jeśli już jesteś na tej drodze świadomości i jakiegoś takiego rozwoju i chcesz tych zmian, to będziesz do tego momentu dochodzić, aż znajdziesz to, nie? I daj sobie na to czas, małymi krokami. Ale idź w tym kierunku, gdzie będziesz mogła poczuć wreszcie spokój i dojrzeć do bycia w relacji, dojrzeć do bycia w miłości, w akceptacji, w tym przyjęciu tego, co przychodzi, z radzeniem sobie z tymi emocjami, z tym wszystkim, żeby nie wychodzić od razu, nie zamykać, nie zostawiać, ale spróbować chociaż. Dajcie sobie kilka miesięcy na to. I zobaczcie, co się wydarzy. Postawcie sobie taki cel, nie wychodzę. Nie zamykam się, ale próbuję inaczej. Ale praca ze sobą jest najważniejsza. Oczywiście partner też się zmieni, kiedy my odpuścimy. Kiedy my pewne rzeczy zaczniemy w sobie zmieniać, próbować, to zmieni się też wiele w tym partnerze. On się będzie rozwijał i ona się będzie rozwijała i on się będzie rozwijał i zaczniecie widzieć pewne rzeczy, jakie głupstwa robicie. To jest proces, ale myślę, że lepiej dać sobie czasem 2-3 lata na ten taki poukładanie pewnych rzeczy, poukładanie tych rzeczy w sobie. I mówię tutaj też do kobiet, bo jeśli ty, kobieto, będziesz znała siebie, swoje granice, nie tylko swoje granice, ale siebie w ogóle, jak ty przeżywasz emocje, kim ty jesteś, czego ty chcesz, jak rozmawiać, jak poczuć się pewnie, jak się czuć wartościową, jak pokochać swoje ciało. Jeśli ty będziesz wiedziała, jakie ty masz traumy, co jest głupie, kiedy na przykład coś robisz, co jest dobre, jakie masz wartości, jakie masz możliwości, jaką masz ogromną moc w sobie, czego się boisz, czego nie chcesz już, albo jak chcesz żyć, to wtedy ten mężczyzna będzie chciał ci dorównać. I wtedy będzie chciał ci w jakiś sposób być przy tobie, bo będzie się też czuł, że bezpiecznie w tym, nie? Ale jak ty się poczujesz bezpiecznie ze sobą, to ja myślę, że i on będzie chciał, abyś ty się też czuła bezpiecznie przy nim, na przykład kobieta, nie? Nie wiem, mężczyzna myślę, że też potrzebuje tej kobiecej strony, takiej wewnętrznie stabilnej, też wiedzącej, która chce, która trzyma swoją jakąś tam, swój jakiś taki kierunek, która ma jakieś takie standardy, wierzy w siebie, bo wtedy jemu jest łatwiej się poruszać po tej drodze, łatwiej jest mu walczyć z tym światem, bo będzie to robił dla niej, ona nie będzie musiała go ranić w jakiś sposób, krzywdzić słowami, obrażać, a on będzie chętnie to robił dla niej. Jakby my musimy, kobiety, znaleźć tą drogę do tych mężczyzn też w jakiś taki sposób, ale najpierw do siebie, bo wtedy nie będziemy się bać niczego, nie? W jakiś tam sposób będziemy się czuły dobrze ze sobą, wiedziały, dokąd idziemy, umiały mówić nie, umiały mówić tak, czego chcę, jak chcę, określać się. I wtedy ta męskość i żeńskość, to jakoś kobiecość, może tak,
to wszystko jakoś się ze sobą pięknie połączy i wtedy mamy szansę uzdrowić te relacje damsko-męskie, zostać z tym partnerem, przerobić pewne traumy. Bo zobaczcie, każda relacja daje nam rozwój, każda relacja daje nam dużo świadomości o sobie, znajomości o sobie, o tym, co jesteśmy, kim jesteśmy. Wzrastamy i zmieniamy się, jeśli też na to tak spojrzymy. Zaczynamy sobie też inaczej radzić ze swoimi emocjami, ze swoim sercem, ze swoim duchem. No i pracujmy z tymi lękami też właśnie. Pracujmy z tymi lękami, z tymi trudnościami w nas. Niech w nas właśnie zawita taka radość i spokój, ale też ta radość i spokój przychodzi z tego, że ja wiem, jak sobie radzić w emocjach, jak sobie radzić w traumach, ja wiem, jak sobie radzić z przeszłością trudną, która ciągle się uruchamia, jak przeżywam każdy dzień, czego potrzebuję, więc zobaczcie, przyjrzyjcie się temu. Okej, tyle. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że znajdziecie jakieś wartościowe treści dla siebie i wszystkiego dobrego Wam życzę, abyście żyli w fajnym takim otoczeniu, w tej miękkości w sobie, w tej wierze takiej w sobie głębokiej, w takim uczuciu spokoju i takiej głębokiej miłości. Tyle. Pozdrawiam Was ciepło i co cudownego jeszcze lata wrześniowego Wam życzę. Ja kocham lato, więc dla mnie to jest w ogóle fajny czas, ale jesień jest moim ulubionym miesiącem. Mam wtedy urodziny, ale też to jest taki czas, w którym mogę troszkę zwolnić, mogę zająć się nowymi rzeczami, gdzie mogę trochę wyciszyć się, uspokoić i zagłębić też w siebie, więc uwielbiam wrzesień. Ta jesień taka wczesna też jest w ogóle piękna, te liście, kolory, owoce. Uwielbiam ten zapach też. Zatem posiedzę sobie tutaj jeszcze i pokorzystam z tego słoneczka. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!